Ten Golf, którego tu widzicie, ma 800 koni. Tak, 800 koni w Golfie kombi. Nie ma już 2.0, jest 3.6 turbo. Daje frajdę. Myślę, że będzie chwila, żebyś się o tym przekonał. 60, 100. Bezpieczeństwo po pierwsze, wyprzedzić da się. Wyprzedzić da się, tak jest. A jakie czasy? 100-200 to robi? 100-200, 5 sekund, równe 5 sekund. Nie wiem, ścigałeś się z kimś jakimś ciekawym autem, które objechałeś, czy przegrałeś z kimś w wyścigach? Wiesz co, ja nie lubię przegrywać. Jest ze mną Dominik, który jest właścicielem tego auta i zaraz nam opowie, co tutaj zostało zrobione, żeby to tak fajnie działało. Cześć Dominik. Cześć Jerzy, Siemanko. hejka. Opowiadaj, co tutaj w ogóle, o co tu chodzi z tym autem? No bo seryjny ma 300 koni. Seryjna RK ma 300 koni, silnik 2.0 TSI, CJX. No i przeszło szereg modyfikacji właśnie z dwulitrowym silnikiem. Stage 1, Stage 2, kolejny Stage 2 Plus, czyli tak zwana hybryda. No i finalnie z 2.0 udało mi się wycisnąć 530 koni za pomocą sprężarki Garrett GTX 28. To, co mi się w tym aucie podoba, to jest to, że on z zewnątrz jest po prostu sliperem. To znaczy, jak ktoś wie, na co popatrzeć, no to zobaczy, że tam jest koło, że tam jest hamulec duży. Nawet końcówki wydechów są seryjne, więc jak ktoś myśli, że to jest seryjny Golf R, no to strzela, że o, może on ma 400 koni, no bo zwykle tam jakieś stage ludzie robią, ale no na pewno nikt się nie spodziewa, że to ma 800. Myślę, że to już nie jest taka prosta modyfikacja i tak naprawdę nie ma już 2.0, jest 3.6 turbo. Fabryczne, czy to jest rozwiercony jakiś inny motor? Co to jest? Nie, to jest fabryczny BWS montowany w Passatach, w Superbach, Superb drugiej generacji, Passat CC. No oczywiście silnik rozebrany. Ale one były bez turbo. One były bez Okej. turbo. One były bez turbo, 300 koni. A w zależności od modelu 280-300 koni. No i tak naprawdę no dołożone jest do niego turbo. No silnik został rozebrany, jest kuta korba i tak naprawdę jeżeli chodzi o sam motor, to w zasadzie pozostałe podzespoły są seryjne. Jakby ten silnik nigdy nie był w tej platformie, to jest, bo to nie było MQB, to o czym mówisz, to była wcześniejsza generacja. To była No właśnie. wcześniejsza Czyli generacja. zakładam, że oprócz tego, że ten silnik trzeba było uturbić, wzmocnić, żeby on wytrzymywał te moce, no to jeszcze problemem było, żeby go tu w ogóle wsadzić, prawda? I zaprogramować tak, żeby to działało. Tak, dokładnie tak. Oczywiście trzeba było zaadaptować komputer, trzeba było tak naprawdę, no zmieścił się ten motor bez, że tak powiem, przeróbek konstrukcyjnych, czyli tak naprawdę, no powiedzmy, że jest to operacja plug and play, natomiast no Miejsca dużo nie ma, ale wszedł. tak, no niestety jak widzisz, on jest przesunięty jak każdy, czy to 2,5, czy właśnie 3,6 mocno do przodu. On musi być w tym miejscu ze względu na skrzynię biegów, czy ze względu na to, żeby się zmieściło turbo z tyłu? Wiesz co, no, żeby pasowało pod fabryczne mocowania silnika, żeby nic nie przerabiać, on musi być w ten sposób zamontowany. W Golfie nikt jeszcze tego, chociaż mogę się mylić, ale na pewno nie w kombi nikt na taki, że tak powiem, szalony pomysł nie wpadł. Jeden powie, że szalony, drugi powie, że głupi, no ale no... No ale często jest tak, że każdy zaczyna modyfikować to, czym akurat jeździ, nie? Dokładnie Więc jakby tak. no, jeździsz tym, no to zacząłeś modyfikować to i Tym bardziej, że... jest to coś wyjątkowego w sumie. Tak, no historię auta znam, nie ma jakiegoś dużego przebiegu, nie ma historii powypadkowej, także wszystko jest proste. No, może nie jest to baza jak w przypadku Audi TT, gdzie ta opływowość i masa jest mniejsza. Tam z 200 kg jest różnicy, No, nie? myślę, że to albo i więcej, natomiast no, też daje frajdę. Myślę, że będzie chwila, żebyś się o tym przekonał. A jakie czasy? 100-200 to robi? 100-200, 5 sekund, równe 5 sekund, 5.02, Masz tutaj zajebisty znaczek. nie. To jest mega, Nie, to jest piękny to tuning. jest- nie, Jeszcze jakby był podświetlany. No naprawdę. Nie, Może to coś zaraz. odpada.
Odpada, tuningowa odpada. klapa karbonowa, jak widać, a ten się będzie trzymał i nie wyjdzie Dobra. wyżej. Jest już tuningowa klapa. Czyli jeszcze tuning zrobiliśmy jakiś. Tak jest. Jedziemy na przejażdżkę, zobaczymy jak to auto jedzie, a na końcu filmu wrzucę czasy, jakie ten samochód robi i będziecie mogli sobie to wszystko sprawdzić i porównać. Normalne auto jak na razie. Normalne auto. Trzęsie jak w normalnym aucie. Dokładnie. No, Przyjemnie, co? ile? 5,5 wyszło. Dwie osoby. No. Ale powiem Ci, że jestem zaskoczony, bo to nie jest takie... Kurde, no czuć, że jest szybko, ale nie jest tak, że wiesz, wgniata jakoś na maksa i w ogóle Jest kulturalnie. zaskakujące to jest. Jest fajne to, że mamy piątkę. Oczywiście jesteśmy na niemieckiej autostradzie. Mamy 120. No tak. Tak, bezpieczeństwo po pierwsze, wyprzedzić da się. Wyprzedzić da się. Tak jest, tak jest. Jest dobrze. No tak w ogóle Jest nie na- czuć tego, co? Że to jak siadamy jest to z 500 koni. Nie czuć Tylko tego. czas jakby szybciej płynie. Czas szybciej płynie, ale nie czuć tego generalnie, wiesz, no 800 koni masz wyobrażenie, że Tak. urwie ci łeb po prostu. Totalnie. No Co trzeba było zrobić, żeby to w ogóle miało działać? No bo to, wiesz, no przyrost Znaleźć mocy... dobrą firmę, która to podejmie się i zrobi od A do Z. Cały projekt przygotowany przez firmę Comsport z Bielsko-Białej, przez Patryka Ścieżkę i Szymona Damka. Tak naprawdę od A do Z, czyli od strony mechanicznej, elektronicznej, tak naprawdę od A do Z auto wykonane w tejże firmie. Jakbyście chcieli tuningować swoje auto, no to firma Comsport ma oddział w Warszawie, który nazywa się DM Motors i trafiacie do tego człowieka tutaj, który wasze auto może poprawić, znacząco poprawić. Wiem, bo już robiłem to w wielu autach i moi znajomi też, więc jak coś, to piszcie do Dominika. Serdecznie zapraszam. Co tutaj trzeba było zrobić, żeby to działało? Trzeba było wyrzucić seryjny intercooler, czyli nie ma tak zwanej kanapki, nie ma pierwszej chłodnicy intercoolera. Bo w serii jest na początku klima. Tak, na Tak. początku jest klima i między klimą jest intercooler, którego też się wymienia, żeby właśnie zrobić przy 2.0 powyżej, wszystko powyżej stage'a pierwszego. Natomiast jest wymieniony intercooler, jest to już dosyć duży intercooler, rdzeń, jest to Setrap. Bardzo taka znana firma z motosportu. Super działa, naprawdę nie ma, czy jest zimno, czy jest ciepło, cooler naprawdę działa, różnica, nie wiem, 8-7 stopni względem Ale to tego, też co jest cooler zrobiony jakby pod to konkretnie, to, bo nie ma tak. plug and playa do nie ma, takiego motoru. nie ma, także jest to wszystko wykonane ręcznie przez Szymona. No i tak naprawdę całość tutaj elektroniczna, nie wiem, lecimy dalej. Mamy kolektor dolotowy, jest on również przygotowany przez chłopaków z Comsportu. Jest dodatkowa listwa wtryskowa, no bo już przy takiej mocy tego paliwa musi być naprawdę sporo. Wszelkie przewody paliwowe są również wymienione, bo to też musi być paliwa, odpowiednia ilość, żeby zasilić wtryski. Jest co prawda taki tuningowy dolot, ale przetestowaliśmy różne opcje i ta jest najlepsza. Tu jest ponad 100 mm średnicy, także dolot jest potężny. No i mamy tutaj super sprężarkę. Precision Turbo na 900 koni, mamy 806, także jest jeszcze zapas. A powiedz, jaki, no bo teraz jest 800, mówisz, że turbo ma szansę zrobić 900, to na czym teraz się tutaj blokujemy? Czy Wiesz to jest co? paliwo, to jest powietrze, co to jest? Nie, nic z tych rzeczy tak naprawdę blokuje nas skrzynia biegów. Jest to seryjne DQ500, czyli taka skrzynia jak masz u siebie. DQ500, czyli to też nie było w tym Golfie. Tak.
Tak, i była wymieniona przy okazji skrzynia z deku 250 na deku 500, no bo no, deku 250 absolutnie nie ma prawa po wymianie sprzęgieł, no nie ma prawa zadziałać z takim motorem, to po prostu szkoda czyjejś pracy. Ale bo jest za słaba, czy, Tak, czy nie pasuje? nie poradzi sobie. Okej. Nie, jest po Nie, prostu, no. jest po prostu za słaba. Nie jest w stanie przynieść takiego momentu. Tu jest seryjne DQ500 i takie seryjne DQ500, powiedzmy te 900 Nm jest w stanie przenieść. Ale seryjne sprzęgła też są? Seryjne sprzęgła. Są seryjne Okej. sprzęgła. No i tak naprawdę to nas blokuje, bo mamy w tej chwili 880 Nm, czyli mamy 20 N zapasu. Wszelkie inne podzespoły typu wał, typu Haldex jest tak naprawdę seryjnym rozwiązaniem. Może jesteś ciekawy spalanie? No bardzo. Po to się spotkaliśmy. Po to się spotkaliśmy. No słuchaj, zrobiliśmy dzisiaj 72 km i mamy 13,4 spalanie. No. Chyba nie jest źle. Natomiast no, tak samo jak wskazówka prędkościomierza pnie się do góry szybko, tak samo wskazówka od paliwa pnie się w dół. No, auto jest fajne, natomiast no myślę, że tu potrzeba fana, żeby sobie zbudować taki projekt. Jest to kompletnie bezsensowne auto. Bezsensowne fajne. auto, tak, ale ma cieszyć, tak? Ma sprawiać Cieszy. banana na twarzy przyspieszeniem i dla mnie i naprawdę jest fajnym samochodem. Myślę, że kluczem, żeby to auto i te silniki tak naprawdę działały, no to jest serwis taki bieżący, tak? Nie wolno się słuchać producentów, tylko trzeba takie co 10 tysięcy, czy przy takich grubych modyfikacjach co 5 tysięcy wymieniać olej, świece co 30, sprawdzić sobie raz na jakiś czas, jak działa pompa w baku, bo czasami no, przy wysilionych jednostkach ma prawo ona się zużyć. Więc sam wiesz, jak robimy, jak modyfikujemy samochody, no to sprawdzamy tak naprawdę wszystkie parametry, tak? Paliwo, AFR, no tak naprawdę turbo w jakim jest stanie. No auto przede wszystkim musi działać, żeby można Tak. było z nim coś zrobić dalej, Dokładnie prawda? tak, No bo dokładnie jeżeli nie tak. trzyma parametrów seryjnych, no to absolutnie No nie, możemy je tylko popsuć w zasadzie. No my nie podejmiemy się, No tak tak. Ci powiem, że nie podejmujemy się żadnej modyfikacji. No musimy doprowadzić auto do stanu fabrycznego i od stanu fabrycznego i parametrów fabrycznych po prostu wyjść. Tak, żeby to działało, żebyś nie przyjechał za tydzień czy za dwa i powiedział, Tak. ej, słuchaj, przerywa. To jest też w sumie ważne, można o tym powiedzieć, że tuningując samochody zawsze zbliżamy się bliżej tych limitów fabrycznych, które są przewidziane, żeby coś wytrzymało. Więc jeżeli te limity zmniejszamy, to jest większa szansa po prostu, że coś padnie prędzej czy później. No bo taki jest koszt tej gry po prostu. Przede wszystkim Hamulce. tak jest, hamulce. Mamy StopTecha 6 tłoczków 380 mm. No i tak naprawdę zawieszenie, KW wersja trzecia. W aucie jeszcze wymieniłem felgi, w zasadzie całe koła. Są to koła z Golfa 8R Black Edition. Lekka kuta felga, także, ale to tylko nic nie dało, jeżeli chodzi o osiągi. Wcześniej Nie dałoby nic. nie dałoby nic. Ale to by nic nie dało i tak, to by nic nie dało, nawet jakbym wygrał, nie dałoby nic. Przy okazji trafiła nam się ciekawostka na tym samym parkingu. Zobaczcie. No to co, mówisz, że że to podobne osiągi? Ciekawa byłaby rolka. 100. Porównywałeś osiągi swojego Golfa z jakimiś innymi autami? Nie wiem, ścigałeś się z kimś, jakimś ciekawym autem, które objechałeś, czy przegrałeś z kimś w wyścigach? Wiesz co, ja nie lubię przegrywać. Wiesz co, generalnie jakoś trochę za późno, że tak powiem, wykonałem ten projekt. To po pierwsze, gdzieś wcześniejsze lata, no jednak więcej było aut na mieście, więcej było organizowanych wszelkiego rodzaju spotów. Natomiast no takich
w cudzysłowie rolek, jakoś takich, no jakiś Porsche 911, 500 koni, no ale to też no trochę znęcanie się nad słabszym. No nie miałem, tak nie miałem, że takiego odniesienia, no bardziej sobie porównywałem czas i ewentualnie gdzieś tam na różnych forach i grupach mam Czyli jakieś odniesienie. Nie spotkałeś żadnego Lambo przypadkiem w drodze Wiesz po co, bułki? spotkałem, no ale przyspieszyliśmy i Lambo nie chciało dalej przyspieszać. Ale nie miałem takiego, wiesz, stricte, żebyśmy sobie ustawili się i na spokojnie popróbowali, pomierzyli, to nie mam na to, że tak powiem, trochę czasu. A druga sprawa właśnie, że coraz mniej jest tych spotów i też no zawsze, żeby przetestować takie 100-200 trzeba jeździć na niemiecką stronę, także no to też No nie jest takie proste. Dobra, hej. Z cyklu, tato, zapomniałeś mnie odebrać z zajęć, a kto mówi, nie? Jeżeli macie jakieś pytania do Dominika odnośnie tuningu, piszcie w komentarzach. Jeżeli byście chcieli, żebyśmy jeszcze bardziej dogłębnie pokazali ten samochód, no to też dajcie znać. Tak, możemy wejść w jakieś takie szczegóły techniczne Ale to by trwało wtedy 3 godziny, więc po prostu napiszcie w komentarzu, jeśli chcecie coś zobaczyć fajnego jeszcze z autem Dominika. Może jakieś wyścigi kiedyś zrobimy, zobaczymy. O, fajnie by było porównać. To by było dobrze, z jakimś słabym Audi. Słabym. No, na przykład. Dzięki, tak? Dominik. Dzięki.